Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblog. Mamy połowę czerwca, chociaż pogoda na to nie wskazuje, natomiast zajmujemy się dzisiaj Unbotem N8, czyli kosiarce, która łączy 4 funkcje w jednym. No i tutaj pokażemy Wam, jak działa także zbieranie liści, a także nawożenie Waszego trawnika. Zapraszam na test. Zaczynamy sobie oczywiście od samego urządzenia i tutaj już po wyjęciu z pudełka widać, że nie jest to tylko kosiarka. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze 2 kosze, a także taki specjalny uchwyt, gdzie ten kosz będziemy montować. Natomiast o tym powiemy za chwilę. Zacznijmy sobie od budowy samego urządzenia i tutaj jeśli chodzi o budowę, jest ona standardowa. Jest oczywiście plastik matowy, co bardzo lubię i chwalę zawsze, dlatego że po prostu łatwo zachować go w czystości. Z przodu mamy oczywiście kamery, które pomagają nam rozpoznawać przedmioty, a także osoby oraz zwierzęta, które znajdują się na ogrodzie podczas koszenia. Producent chwali się, że przy współpracy z AI-em ta kosiarka rozpoznaje ponad 1000 różnych obiektów, przedmiotów, ludzi i zwierząt, więc naprawdę fajny wynik. W centralnej części mamy RTK i tutaj możemy korzystać tak naprawdę z tej kosiarki na 2 sposoby. Albo z anteną RTK, którą montujemy na naszym ogrodzie, tak jak w naszym przypadku, albo przy pomocy NRTK, czyli po prostu za pomocą 4G. Od razu Wam powiem, że ta kosiarka występuje jeszcze w wersji z lidarem. Ona wtedy jest troszeczkę droższa, natomiast wtedy zamiast tego miejsca na RTK macie tu po prostu lidar, który pomaga jej się pozycjonować. Jeśli chodzi o kółka, dosyć duże, z fajnymi wypustkami, bieżnikiem, tak to nazwijmy. No i oczywiście nawiązują one do logo producenta. Mamy tutaj taką fioletową felgę. Jeśli chodzi o możliwości, do 45% podjazdy, więc naprawdę kosiarka potrafi się także wspinać. W centralnej części mamy oczywiście przycisk bezpieczeństwa, mamy przycisk do sterowania kosiarką, czyli mamy koszenie, zatwierdzanie, a także powrót do bazy, no i oczywiście status, czyli Wi-Fi, GPS, 4G i niebezpieczeństwo. Wskaźnik baterii 3-stopniowy, czujnik deszczu, no i safety key, czyli jeśli wyjmiemy ten bezpiecznik, no to kosiarka nam się nie włączy. Natomiast ciekawiej jest tutaj pod spodem, bo pod spodem mamy zupełnie inną konstrukcję talerza. Zobaczcie, ze względu na to, że mamy tutaj opcjonalne kosze, no to zobaczcie, że przede wszystkim ostrza są w tej chwili tak wyprofilowane, żeby zagarniały tą trawę, zagarniały nam liście, no i tutaj po obwodzie, żeby one trafiały nam do kosza. Mamy 2 typy koszy. Jeden kosz to jest po prostu kosz, który ma 23 litry i służy do zbierania trawy czy liści. No i później kosiarka może, w zależności od tego, co ustawicie, po zapełnieniu kosza albo po prostu przestać Wam kosić, albo pojechać w odpowiednie miejsce w ogrodzie i zrzucić tam całą zawartość tego kosza, a drugi kosz, tak właściwie półkosz, służy nam do nawożenia trawy. Chodzi tu po prostu o to, że w momencie ścięcia tej trawy ona jest mielona i następnie równomiernie rozprowadzana jako kompost, czyli po prostu jest to ściółkowanie, no i wtedy jesteście w stanie równomiernie rozprowadzić sobie taką warstwę mniej więcej 1-2 cm trawy, którą podcinacie, po to, żeby ona nawoziła Wam glebę. Można powiedzieć, że to jest taki trochę przerost formy nad treścią odnośnie tego kosza, dlatego że ściółkowanie tak naprawdę odbywa się w naturalnym procesie koszenia, bo umówmy się, że w momencie, kiedy ta trawa jest podcinana, no to i tak te resztki tej trawy trafiają na glebę i po prostu ją nawożą. Natomiast producent twierdzi, że za pomocą tego kosza jesteście w stanie zrobić to bardziej równomiernie, no i ta trawa będzie lepiej po prostu wyściółkowana. Jak będzie? Zobaczymy. Zobaczcie też, że dostajecie tutaj drugi talerz, który możecie zamontować w zależności od tego, jakiego trybu używacie. W momencie, kiedy używacie trybu i do koszenia, i do tak naprawdę nawożenia, to lepiej zamontować sobie ten talerz. Wtedy mamy tutaj 6 ostrzy, te, które zagarniają trawę do kosza, a także te, które ją koszą. No i wtedy szerokość koszenia wynosi 20 cm. Natomiast kiedy chcecie tylko i wyłącznie korzystać z tej kosiarki jako ze zbieracza, tak to nazwijmy, no to wtedy używacie po prostu tych ostrzy, które są domyślnie zamontowane. My zaraz sobie ten talerz zmienimy, dlatego że będziemy jednak nastawiać się bardziej na koszenie niż zbieranie, natomiast oczywiście pokażemy Wam, jak to wszystko działa. Tutaj są kółka standardowe, szkoda, że bez żadnego bieżnika i plastikowe, zobaczymy, jak ona sobie będzie radziła. No i ta kosiarka generalnie jest też kosiarką ciężką, dlatego że tutaj bateria 9,2 Ah, więc naprawdę bardzo fajny wynik. Zwykle kosiarki, które testujemy, mają no, od 2 do 4, czasami do 6 Ah, tutaj tych amperogodzin mamy aż 9, no i to pozwala też tej kosiarce kosić po prostu większe tereny. Według specyfikacji producenta, uwaga, do 1500 m2, czyli 15 arów jesteście w stanie skosić tą kosiarką, dlatego też jest cięższa. No zobaczymy, jak będzie z wydajnością, natomiast myślę, że nasz obszar testowy na jednym ładowaniu bez problemu skosi.
Dobrze, tyle teorii. Zmieniam ostrze, idziemy do stacji dokującej i zaczynamy nasz test. Jesteśmy już po wymianie talerza, zajęło to dosłownie minutę. No i jeśli chodzi o regulację wysokości koszenia, oczywiście robicie to w apce i wynosi ona od 3 do 7 cm. No my dzisiaj będziemy kosić pewnie na jakoś 4,5 cm. Jeśli chodzi o stację dokującą, to standardowa konstrukcja. Opcjonalnie można dokupić jeszcze tak zwany garaż, czyli wtedy montujecie i ta kosiarka się po prostu bardziej chowa. Stację dokującą stawiacie albo na trawie, tak jak w naszym przypadku, albo gdzieś przy elewacji. To oczywiście bezproblemowo kosiarka sobie złapie tą stację i wyznaczycie sami ścieżkę dojazdu do tej stacji, więc tutaj nigdy nie ma problemu. Antena RTK montowana na krótki albo na długi kabel, więc to nie jest tak, że to musi stać obok siebie. Możecie tą antenę sobie postawić właśnie gdzieś na otwartej przestrzeni po to, żeby ona łapała dobrze fixa, a kosiarka ze stacją dokującą może stać trochę dalej. W zestawie są 2 kable, więc pod tym względem nie ma żadnego problemu. Zasilanie, no i tak naprawdę 4 wkręty, żeby nam się ta stacja nie przesuwała, jeśli na przykład właśnie zdecydujecie się postawić ją na trawie. Dobrze, tyle teorii, bierzemy się za mapowanie. No i co, zaczynamy kosić. Tutaj producenci jak zawsze przypominają, żeby najpierw przygotować ten trawnik, czyli skosić go na przynajmniej 7 cm. Ta kosiarka jest do podkaszania trawy, a nie do koszenia chaszczy. Tutaj tak przypominam, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. No i teraz oczywiście potwierdzamy stan kontrolek. Jest, dobrze. I czy jest kontrolka GPS na kosiarce? Jest. Potwierdzamy. No i w tej chwili rozpoczynamy mapowanie. Dobrze, mamy oczywiście 2 techniki mapowania. Pierwsza technika mapowania to mapowanie automatyczne, a druga to mapowanie ręczne. Odnośnie tego, jak zawsze, mówię Wam, że lepiej zrobić to z ręki, dlatego że macie po prostu wtedy bardziej precyzyjne mapowanie i widzicie dokładnie, jak kosiarka będzie jeździła. No powiem Wam, że wartka jest. Fajnie wygląda z tym koszyczkiem. Ten koszyczek trochę mały, 23 litry, ale w sumie dobrze, bo gdyby był za duży, no to też problem z manewrowaniem by się pojawił. Ale tutaj powiem Wam, że jest precyzja, fajnie się nią steruje. I przede wszystkim te duże koła ją fajnie napędzają, więc te duże koła pozwalają raz, że jej się dobrze odpychać, a 2, że zachowują w miarę tor jazdy. No jestem mega ciekawy tego rozwiązania. Mapowanie ukończone. Czy chcesz kontynuować? Dodaj obszar zrzutu. Po dodaniu obszaru zrzutu robot pojedzie do obszaru zrzutu, który ustawiłeś dla zadania koszenia strawy. Dobra, no ustawimy sobie obszar zrzutu tu blisko stacji dokującej, po to, żeby tylko Wam pokazać, jak to działa. Aktualizacja punktu została zakończona pomyślnie. No i w tej chwili z tym koszem mamy 2 opcje. Albo kosić, albo zamiatać. Ściółkować nie możemy, no bo do ściółkowania służy ten kosz. Więc to sobie też zobaczymy, jak to później zadziała. Mamy oczywiście nasz obszar, pięknie wyznaczony. Mamy także obszar zrzutu, więc to też mamy zrobione. I teraz ustawienia cięcia. Liczba koszeń, no to tutaj mamy pojedyncze albo 2 razy, no to wiadomo, że ustawiamy pojedyncze 2 razy, no po prostu będzie robił nam kratkę. Jeśli damy pojedyncze, no to on będzie jeździł po prostu w kształcie litery U. Wysokość cięcia, tutaj możemy sobie to ustawić. My ustawimy, tak jak Wam powiedziałem, na 4,5 cm. Pozycja biegu czyszczenia. No tutaj to tłumaczenie jeszcze nie jest do końca precyzyjne, ale chodzi tutaj po prostu o to, czy ma być cichy, czy standardowy tryb. Prędkość koszenia możemy sobie ustawić. Damy najszybszą, zobaczymy, jak mu pójdzie. Rozstaw ścieżek. Precyzyjne cięcie albo wysoka sprawność. Damy wysoką sprawność, tak jest domyślnie. Kierunek koszenia wydajny albo niestandardowy. Tutaj możemy sobie to ustawić, jak to ma być w stosunku do stacji dokującej i teraz pokazuje, że będzie ciął w ten sposób. No to tak jak chcemy. Linia jazdy. Prawdopodobnie chodzi o krawędź, ale na razie nie jest to dostępne. Ustawienie inspekcji wizualnej. Dajemy niską czułość, dlatego że chcemy, żeby była jak najbardziej precyzyjnie skoszona, a ten nasz obszar nie jest jakiś super trudny. No i klasycznie oczywiście nie zmapowałem drzewka, ale przy tych kamerach i AI powinna sobie dać radę, więc tam drzewko nie jest zaznaczone jako strefa niedozwolona, on ma po prostu sam tam nie wjechać, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. No dobrze, to mamy wszystko ustawione, więc start. Zobaczmy, jak sobie poradzi Anbot N8. Jeśli chodzi o poziom naładowania, 97%. Jak widać, on od razu ruszył, tak jak wskazał w sumie na mapie. Najpierw oczyszcza sobie punkt zrzutu, żeby na pewno tam nic się nie znajdowało. No tu już widać, że to jest kosiarka do większych terenów, do większych ogrodów, do użytkownika, który chce jednak no, tą trawę czy właśnie zbierać, czy ściółkować. Ale muszę Wam przyznać, że no głośny jest, naprawdę jest głośny. Przez to, że tam jest otwarte ten wylot do kosza, no to po prostu nie ma jak tłumić tego dźwięku w sobie, no i to wszystko po prostu dosyć mocno słychać. Znaczy oczywiście możemy też włączyć tryb cichy i wtedy jest znacznie ciszej, bo w okolicach 60 dB, czyli tak jak większość kosiarek. Natomiast w tym trybie standardowym
Słychać, że jedzie. Wykosił ten obszar zrzutu, co widzicie zresztą w tej chwili na mapie, i ruszył w teren. No słychać, że jest konkret, no nie ma tutaj półśrodków. Zobaczymy, jak on sobie poradzi, ile tej trawy w ogóle zbierze. No dobrze, słuchajcie, 214 m2 za nami, 93 minuty koszenia. Mamy jeszcze 41% baterii, więc myślę, że cały nasz obszar testowy uda się zrobić. No i oczywiście nasze słynne drzewko. No tutaj zaskoczeń nie ma, jakby mimo tego, że jak widzicie, no kosiarka jest większych gabarytów przez ten kosz, to ona sobie zachowuje ten bufor, jeśli chodzi o skręcanie i manewrowanie. Radzi sobie dobrze, nawet tutaj przy tych ciaśniejszych, no nazwijmy to ścieżkach. No i jeśli chodzi o drzewko, no to na spokojnie kamera je wyłapuje, robot dojeżdża do krawędzi, nie wpada, nie zakopuje się, ewidentnie rozpoznaje tą przeszkodę, no i bez problemu sobie koryguje swoją trasę, żeby poprawnie wykonać zadanie, ale jednocześnie nie zniszczyć nam naszych drzewek w ogrodzie. No dobrze, mamy to. 114 minut, 243 m2 i jeśli chodzi o poziom baterii w tej chwili, to jest 23%, czyli kosiarka spokojnie te 250 m2 na jednym ładowaniu skosi. Jeśli chodzi o koszenie i to, co się wydarzyło na ogrodzie. Zacznę od omijania przeszkód. No tutaj zaskoczeń nie ma. Rzeczywiście te kamery dobrze działają, drzewko zostało poprawnie wykryte, zostało to objechane na tyle, ile oczywiście gabaryty pozwalają tej kosiarce manewrować, no i wszystko skończyło się pomyślnie. Ważne jest to, że kosiarka nie podjeżdżała za blisko, nie spadła z krawężnika w korę, nie naruszyła tego drzewka, no wszystko było robione z dużym zapasem, ale jednocześnie na tyle, żeby dokładnie skosić ten obszar, więc tutaj super. Jeśli chodzi o kulturę jazdy i jakby logikę, rozumiem, że najpierw kosi sobie ten obszar, gdzie ma ten obszar zrzutu, żeby sprawdzić, czy on na pewno jest czysty i gotowy do zrzutu po zakończonej pracy. Rozumiem, spoko, tak działa ten algorytm. Później leciała sobie tymi najdłuższymi bokami na naszym obszarze testowym. Tutaj żadnych uwag nie mam. Zawraca w porządku, nie ryje trawy, no i oczywiście kosiarka ma świadomość swoich gabarytów. Tej kosiarki generalnie nie da się wystartować bez kosza. Musicie za każdym razem założyć, czy to ten kosz, który służy do zbierania, czy to ten kosz, który służy do ściółkowania. No i teraz na początku powiedziałem Wam tego materiału, że nie rozumiem za bardzo idei tego kosza, natomiast zrozumiałem w momencie, kiedy ta kosiarka zaczęła sobie pracować, dlatego że rozrzut tej trawy, przez to, że ona ma te ostrza takie łopatkowe, żeby właśnie zgarniać też między innymi liście, byłby tak duży, że mógłby spowodować po prostu, no nie chcę powiedzieć kolokwialnie, ale bajzel na naszym ogrodzie. Tutaj ten kosz sprawia, że ta trawa jest wtedy rozrzucana po prostu równomiernie. Więc za każdym razem musicie zamontować sobie czy to taki kosz, czy ten większy. No i wtedy, kiedy kosiarka sobie manewruje, no to ona ma świadomość swoich gabarytów. W momencie, kiedy mapowaliśmy ten ogród i ona była bardzo blisko tej krawędzi, że ja praktycznie nie mogłem ją skręcić, bo kosz już zahaczał o płot, no to kiedy algorytm zaczął kosić, no to jakby zbadał sobie tą odległość i oczywiście ona Wam krawędzi super precyzyjnie nie skosi, no bo są ograniczenia jakby powiedzmy gabarytów, ale algorytm i tak wie, żeby nie podjeżdżać zbyt blisko, bo ten kosz może przy zawracaniu o coś zahaczyć. Także tutaj też duży plus, no bo po prostu jest to zrobione z głową. Krawędzie będziecie musieli dokaszać, dlatego że ona, no tak jak już Wam powiedziałem, raz, że gabaryt, a dwa, że nie jedzie aż tak blisko krawędzi, mimo tego, że mapowaliśmy ogród no już ze sporym zapasem, bo ja przesadzałem wręcz i wjeżdżałem już na gres, ale kosiarka jednak zachowuje tą bezpieczną odległość, więc tutaj no niestety krawędzie będziecie musieli dokaszać. Natomiast tak, to uważam, że naprawdę zero uwag. Fajnie, że jest kosz dla osób, które po prostu chcą mieć czysty trawnik. Generalnie producent tłumaczy to też na swojej stronie, że kiedy chcecie na przykład od razu skorzystać z trawnika po koszeniu, czy macie małe
małe dziecko, psa, który się tarza w tej trawie, żeby w tej trawie nie był, no to po prostu zbieracie sobie wtedy tą trawę do kosza. No jak widzieliście, pozornie tylko delikatne podcinanie trawy, ale po 250 m2 tej trawy naprawdę było sporo. No i ten zrzut, to wszystko działa naprawdę bardzo dobrze, także ta kosiarka radzi sobie świetnie i nie mam po prostu żadnych uwag. No może uwagę będę miał do ceny, dlatego że już poprzedni Unbot był bardzo fajnie wyceniony, natomiast N8 jest droga. Natomiast no powiedzmy, że utrzymujecie tutaj kosiarkę, która potrafi coś więcej, bo potrafi chociażby właśnie ściółkować, potrafi zbierać Wam liście na jesień po prostu z trawnika, więc no utrzymujecie urządzenie 4 w 1, więc tutaj ta cena po prostu jest wyższa. Natomiast jak na kosiarkę z koszem uważam, że jest naprawdę nieźle. No i nie mam żadnych uwag w stosunku do tego, jak jeździ ta kosiarka i do poprawności koszenia, no może poza tymi krawędziami, które niestety trzeba będzie po niej poprawić. I jeszcze z takiej czystej ciekawości chcę zobaczyć, jak w ogóle wyglądają te ostrza po tym koszeniu, więc zdemontujemy sobie nasz kosz. W ogóle zobaczcie, tak wygląda kosz po koszeniu. No cała praktycznie trawa z niego wylatuje. Tutaj fajnie tak się wbija, bo to jednak ta kosiarka jest dosyć głośna i ten odrzut tutaj jest spory. Natomiast to wszystko naprawdę fajnie działa. Tak wygląda nasz talerz z tymi ostrzami. No tutaj zaskoczeń nie ma. Wszystko w porządku. I to możecie sobie opłukać szlaufem, nie wodą pod ciśnieniem, tylko po prostu takim zwykłym strumieniem. Wtedy ta trawa, która się przykleiła, po prostu Wam zleci. No i tyle. Ale od razu Wam mówię, że na spokojnie możecie to robić nawet raz w miesiącu. No zobaczcie, tak wygląda kosiarka po 250 metrach. No tutaj nie ma tak naprawdę co czyścić. Są to naturalne zabrudzenia, które nie przeszkadzają w użytkowaniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!